Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo o filcowaniu. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się tworzeniem realistycznych figurek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co złowiłam i czy się z tego cieszę, czy nie, na AliExpress. Zamówiłam sobie igły i pierwsza partia to przyszły same grube igły. Myślałam, że to będzie mieszanka różnych igieł, ale niestety przyszły same grube. No i jeżeli chodzi o jakość, to zaraz Wam pokażę na przykładzie tego zestawu, jak on wygląda. Igła gruba. Teraz Wam to przybliżę. O! Tak się prezentuje z bliska. Przekrój trójkątny, czyli taki tradycyjny. I jeżeli chodzi o filcowanie, bo już sobie testowałam wstępnie, no to jak się rozpoczyna, to jeszcze jakoś da radę. Chociaż widzicie, że ciężko mi tu idzie, że już ciężko mi wbić. Także jest tempa. Może na szczotce będzie to działać. Zaraz sobie przetestujemy na samej szczotce, bo może na gąbce jest gorzej. Zobaczymy, może jest różnica na szczotce, bo też tak bywa. Zobaczmy. Nie no, jest podobnie. Także jak już jest grubsza warstwa wełny, no to już jest ciężko mi nawet przebić. Także taki, powiem Wam, że bubel. Czyli grube igły są do kitu. Jak zobaczycie coś takiego czerwonego, no to jest niezbyt fajne, a raczej są bublem, także nie zamawiajcie. Chyba że ktoś robi podobne igły i tak samo wyglądają, a może być inna firma, to może to mogą się sprawdzić, ale akurat te są do niczego. Także tyle pójdzie do kosza w zasadzie, chciałam Wam pokazać. I potem zamówiłam sobie, ale Wam też przy okazji, bo to oglądacie, taki secik. I w tym seciku też są czerwone. Niby tak samo wyglądają. Też są tak pokryte tutaj taką farbą, żeby je odróżnić. I powiem Wam, że i tak z tego całego opisu nie mogę mniej więcej rozpoznać, jaka igła jest jaką igłą. Ale sobie sprawdźmy te czerwone. Też powinna być gruba. Zobaczmy, jak te sobie radzą. O, te już lepiej. Czyli widzicie, jednak to jest różnica. Oni robią podobne z tą farbą na zewnątrz, ale jednak firma firmie jest nierówna. A czym one się różnią? Czy one się w ogóle czymkolwiek różnią? Tak z zewnątrz, żeby je porównać. A to dopiero się dowiecie, jak przyjdzie. No, ta jest zdecydowanie grubsza. W ogóle z wyglądu, zobaczcie. No. Ajajaj, nie zobaczycie. O, teraz. O. Zobaczcie. No ta jest zdecydowanie cieńsza. Ta czerwona. Ciekawe. Czyli one nie są takie same. Mimo to, że jest czerwona, to nie jest taka sama. I ona tutaj jest taka jakby w strukturze. Nie jest gładka ta farba na tym. A tu jest gładka. Ale widzicie, różnią się. Mimo to, że jest czerwona, to będzie ciężko rozróżnić je tak w ogłoszeniach. No. Ale jeżeli widzicie coś w setach, że jest po 5 ileś tam tych opakowań w jednym, to będą te niedobre. Ale jeżeli macie coś właśnie w takim secie, że każdy secik jest inny, widzicie, tutaj jest czarny, złoty, tylko że popatrzcie, tu mam złote 3, tu mam złotych 5, tu mam zielone i tu mam te czerwone, co są podobne do tamtych. Czyli tak czy siak trzeba sobie testować własnoręcznie to wszystko. I na co natraficie, no to będziecie mieli po prostu. Tak można by powiedzieć.
Nie mam pojęcia w ogóle, one są poznaczane kolorami, ale ja nie wiem, co to jest za igła. Po prostu tam były poopisywane, że w kwestii takie, że każda miała inny rozmiar, coś takiego, ale co ja mi da po jakimś tam rozmiarze tutaj tej długości. Akurat tego nie bardzo rozkminiałam. Może jeżeli już wiecie, o co chodzi, że może jeszcze to się dzieli, pomimo to, że dzielimy na grubości, czyli tam od 36 do 42 zazwyczaj, no to jeszcze są długości tutaj. No ale ja się w to nie zagłębiałam. Tu mamy taką. I też bardzo dobrze się nią filcuje. Powiedziałabym, że to może być średnia, bo już jest grubsza od tej czerwonej. Więc tamta czerwona może być cienka, bo coś mi się wydaje, że no wielkościowo, że tamta jest cienka, ta czerwona. Dobra, to ta jest super. Ta złota to jest, wam pokażę zaraz, co to jest za igła. Wygląda tak. I to jest gwiazdka. Zielona była też trójkątna w przekroju, a ta już jest gwiazdką, więc mamy już jakąś tam różnicę większą. Zobaczcie sobie. No i też no powiem wam, że o, ja nie wiem, czy to się filcuje, zobaczcie. No przylatuje na zewnątrz, a jakby nie łapią te haczyki. No i co teraz? Niby łapie, ale tak jakby chciało, a nie mogło. Zobaczcie. Także ta gwiazdka też taka pod znakiem zapytania, ale widzę, że brudzi też. I tu zobaczcie, że widać takie brudne plamki czarne. A co to oznacza? Jeżeli kupujecie igłę, i jeszcze wam na innym przykładzie to pokażę, bo na tym będzie świetnie widać. Bo ja mam tutaj jeszcze taki jeden secik, o którym całkiem zapomniałam. Że sobie kupiłam taki zestaw. Teraz właśnie mi olśniło. Kupiłam sobie taki zestaw, w którym jest wiele igieł. Ale to zaraz do tego przejdę. I potem będę kontynuować, o co chodzi z tymi plamami. Wam wytłumaczę. Jeszcze przejdźmy tutaj do tych złotych. Czyli tamta była gwiazdka, a ta, gdzie są 5, jest przekrój trójkątny. I ta może być grupa. No, tak. O, zobaczcie. No to jest różnica pomiędzy tą gwiazdką, gdzie ona chciała łapać tymi haczykami, a nie mogła, a ta bardzo dobrze robi. Bardzo dobrze łapie. Wszystko gra. Także złote, gdzie ich jest 5, to są spoko. Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. No, ale te nie brudzą. To jest ciekawe. Widzę, że mają różną jakość w ogóle tych igieł, nawet w tym takim secie. I tu mamy czarne. Zobaczmy, co to jest. I to nie wiem, co to jest. Może być cienka. Raczej tak. Cienka. Także jakieś wykończeniowe prace. Wygląda na cienką. Bo mi tak przelatuje przez to. Nie łapie zbytnio, ale też taka średnia to cienka. Bo porównajmy sobie na przykład do cienkiej mojej gwiazdki, którą uwielbiam wprost. No i ona bardziej łapie tymi haczykami. Także zobaczcie. Zrobię większe zbliżenie, że jednak łapie bardziej. Także niby cienka, ale ta czarna, ale taka sobie. Wróćmy tutaj do tego rozmiaru. I pokażę wam teraz mój sztos. Czyli to, co się chwaliłam ostatnio, ale ostatnio sobie trafiłam w palca i zobaczcie, już mam wygiętą jedną igłę. Także fajnie, no ale chciałam wam pokazać, jak to się filcuje taką nasadką z wieloma igłami. Patrzcie na to. Parę ruchów i jest już wszystko ubite. Jeszcze więcej ruchów i będzie ubite jeszcze bardziej, ale tak nam nie potrzeba.
tyle ubijania. Tu mam taką nasadzkę, która ma jedną igłę i to jest świetne. Może ten pokrowiec na to, zakrętka, czy jak to tam się nazywa, niezbyt nie pasuje, ale mi chodziło o to, żeby tą jedną igłę wsadzić sobie w jakąś taką nasadzkę i to jest podróba klowera, bo widziałam już to gdzieś, a tutaj wygląda taki, nazywa się Feldpuncher i ma jedną jeszcze igłę dodatkową, bo w takim czymś i tutaj macie opis cały, możecie sobie zatrzymać i poczytać. Też bardzo dobrze ta igła działa, bardzo dobrze ubija. I zaraz przejdę Wam jeszcze do tego mojego setu i wytłumaczę Wam, o co chodzi z tym barwieniem. Przyszedł mi taki secik, tu sobie wrzuciłam już inne igły. Zabieram sobie nieraz do robienia sesji zdjęciowych, bo nie mam gdzie wsadzić igieł, więc wykorzystuję coś takiego. Przyszły te igły właśnie w takim etui, można by to powiedzieć. Zobaczcie, ile igieł. Po odkręceniu wyłania się taki obraz i w sumie też nie wiem, która jest która. Tu jest jakaś mieszanka, ma być różnych, ale już nie będziemy się w to zagłębiali. Pokażę Wam jeszcze tylko jedną rzecz. W ogóle kolor ich jest taki ciemny. Można powąchać. No, taki metaliczny. O, już mi trochę też już pokolorowało. Można też zrobić test, czy brudzą. No i niestety mam tutaj takie rychy. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja to widzę. Tylko światło mi z okna rozjaśnia, ale ja widzę te prążki takie szare. Weźmiemy sobie tutaj tą wełnę. Będziemy dźgać. I zobaczcie to. Widzicie te dziurki? I przez to, że one są tak bardzo dobrze widoczne, to nie dzięki temu, że też one robią te dziury, że są takie grube te igły, ale też dzięki temu, że te igły są powleczone olejem i barwią też nam wełnę, ale to można po prostu zmyć ten olej i tyle. Ale jak zmyjemy ten olej, to będzie niosło ze sobą kolejne konsekwencje. Te igły będą rdzewieć nam szybciej, bo po to są olejowane. I potem można rozpoznać igły, które są zrobione z niskiej jakości mieszanki metali. O, już mam ręce. Widzicie? Takie szarawe. Tu szczególnie to widzę. Miałam garść tych igieł. Także coś takiego się prezentuje w takim seciku. Dobrze niby filcują, ale bierzcie to pod uwagę, że jeżeli się zetkniecie z taką sytuacją, że właśnie Wam kolorują wełnę przy ubijaniu i w ogóle jak bierzecie je do ręki, no to one są niskiej jakości i to bardzo nie spotkacie się z tym w przypadku igieł takich firmowych, na przykład Clovera i innych. To by było chyba na tyle. To będzie taki krótki odcinek o tym moim filcowaniu, o tym, co zakupiłam. Także jeżeli chodzi o ten taki secik właśnie taki jak tu jest, różnokolorowy, no to się można powiedzieć, że opłaca. To się super opłaca, także mogę polecić właśnie. Nie oduczę się tego. Aha! I w tym secie były takie dwa fioletowe. Zapomniałam w ogóle Wam pokazać. Już mi się tutaj zdarła ta pokrywa tej farby. Zobaczcie, tu w ogóle widać, że ją cały czas mam w ręce, bo już zszarzała mi ta gumka, i sparciała, którą to okleiłam. Ale o co mi chodzi? Że tu były spiralne, te dwie fioletowe i jakbyście gdzieś dorwali fioletowe, spiralne, takie jak te, to bierzcie, bo one są najlepsze i ja dzięki nim dużo już ufilcowałam figurek i bardzo dobrze się tym filcuje. Bardzo dobre są. Powiedziałabym, że to są takie średnie
No, średnie spiralne. Także super, naprawdę, naprawdę super są. Jak co, to fioletowe polecam. Znajdziecie sobie właśnie na AliExpressie i kupujcie. Dobra, to teraz już na pewno uciekam. W następnym moim odcinku będziecie mogli zobaczyć kolejną moją figurkę, ale filmik stworzę trochę inaczej. Będą tam pomieszane zdjęcia, będzie mój podkład narracyjny, ponieważ nagrałam filmik przedstawiający tę figurkę. Nie wiem, jak to się stało, ale to wykasowałam. Także będę musiała zrobić narrację do zdjęć, które przedstawiam. Dobrze, że je zrobiłam w ogóle. Także będziecie mogli tak zobaczyć tę figurkę i tak będę mogła ją opisać. A w zasadzie niczym się większym nie różni od reszty, które pokazywałam. Także całe szczęście, że tak się stało. Że mam te zdjęcia oczywiście. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo. A Was proszę o to, abyście pisali tematy, jakie Was interesują i co chcecie zobaczyć na moim kanale. Oprócz oczywiście szczegółowych tutoriali, bo o tym wiem i pamiętam. Ale na razie nie mogę ich zrealizować poprzez tworzenie moich figurek, które są na zamówienie. Nie mam na to czasu po prostu, ale jeżeli interesuje Was to, żeby pokazać Wam jakieś poszczególne igły i tak dalej, jakiś niuans w filcowaniu, który Wam sprawia jakąś trudność, no to Wam mogę pokazać oczywiście, jak można to zrobić najprostszym sposobem lub nie. Dziękuję Wam też za wszelkie komentarze, kciuki w górę. To powoduje, że jestem zauważalna w sieci i też możemy pomóc innym dotrzeć do tego działu filcowania, bo nikt, a jeżeli dobrze się orientuje, no to może nie nikt, ale wiele osób nie ma pojęcia, że w ogóle istnieje taki dział jak filcowanie na sucho i tworzenie realistycznych figurek. Dobrze, to ja uciekam do filcowania, a Wam życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa!